Witajcie! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Los Angeles. Najpierw pojedziemy z Panamy do Kostaryki, a następnie polecimy do Stanów Zjednoczonych. Opowiem Wam m.in. jak przywitano nas na granicy. Więc mimo, że jestem na środkach takich na lot, to się zagotowałam w środku i przez pewien moment chciałam Panu powiedzieć, że wie Pan co, Odwiedzimy ciekawe miejsca, te bardziej i mniej popularne. A Tomek nawet udzieli wywiadu na Alei Gwiazd. To będzie nasz pierwszy raz w Stanach. Ale najpierw pożegnajmy Amerykę Centralną i zacznijmy od 16-godzinnej podróży autobusem z Panama City do San Jose w Kostaryce. Zapraszam! a w ogóle jedziemy takim autokarem z 2 kierowcami, nie się zmieniają co 3 godziny. Zjechaliśmy na postój, jedziemy już 12 godzin. 12 godzin i jesteśmy na postoju, jestem pod jakimś drzewkiem. Nie wiem, czy to nerkowiec, czy coś. W każdym razie jesteśmy w Kostaryce. I myślę sobie o języku, bo jestem tak nieprzytomna i niewyspana, że fajnie, ten hiszpański tutejszy mi się bardzo podoba i bardzo jestem dumna, że przez ostatnie kilka miesięcy byłam w stanie poprowadzić dialogi w sklepie, żeby zamówić kawę albo coś i że to wszystko było zgadywane i że się odważałam i po prostu mówiłam i łamałam i rzeźbiłam i wymyślałam słowa i jakoś się dogadywaliśmy. Mogę w ogóle gadać głupoty, no ale wiecie, jakby nie spałam od bardzo dawna i ta podróż trochę trwa. I jeszcze potrwa. Wylądowaliśmy w Kostaryce, w Ajueli, czyli takiej dzielnicy, czy tam miasteczku przy San Jose. I jest fajnie. Jutro lecimy stąd dalej. Tak, zwiedzamy galerię po 16 godzinach nalepania się autobusem. Popijając kawę, obserwują mrówki. Podobno, jeśli niosą kwiatki, to znaczy, że będzie padać. Ale na szczęście nie na tyle, by wpłynąć na nasze plany. Przed północą pojechaliśmy na lotnisko, by udać się w całonocny lot do Stanów. A gdy wschód słońca zajrzał do samolotu, to bezpiecznie wylądowaliśmy w Los Angeles. Jak zwykle sobie popłakałam z emocji. Please stay clear while participants discharge doors for arrival. Jest 6:55 rano i właśnie wylądowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. Spójrzcie na Tomaszka, jaki on jest szczęśliwy. Jesteśmy w Stanach, próbujemy się wydostać z lotniska już 4. godzinę. Tomek odmówił występowania, ja po prostu płonę. Gość był tak niemiły na lotnisku, tak niemiły. Tak nas przepytywał, jak to bez planu na tydzień? A mówię, kurczę, przecież mamy zarezerwowane loty na dalej, do Azji. Mamy na 4 tygodnie zaplanowane noclegi. Proszę pana, ja po prostu lubię posiedzieć, popić sobie kawkę i popatrzeć na ludzi przychodzących. Ja nie muszę odhaczać muzeów, Alei Gwiazd, zobaczyć sobie symbolu Hollywood, że to nie taki mój styl, że jestem zmęczona po pracy, potrzebuję sobie tak odpocząć. To mnie nie przekonuje. Więc mimo, że jestem na środkach takich na lot, to się zagotowałam w środku i przez pewien moment chciałam Panu powiedzieć, że wie Pan co, może mnie Pan po prostu wysłać dalej. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale ostatecznie nas wpuścił, więc próbujemy się tu odnaleźć na tym lotnisku. Podjechaliśmy do jakiegoś autobusu i będziemy próbować chyba wziąć Ubera, bo te autobusy dalej, nie wiem, po prostu wydostać się stąd. Tomaszek jest zdenerwowany i bardzo się cieszy, że jest w Stanach, bardzo mu się to podoba. Już nie może się doczekać, aż zrobi te mnóstwo rzeczy. Bo, no tak. Także tak. I pojechaliśmy Uberem z bardzo miłym panem kierowcą. Z 33 wilgotności tropików w 14. Tomka bluzę zgubiliśmy. My? A, tak. Nasz hostel znajduje się tuż przy plaży, ale check-in dopiero za 7 godzin, więc zostawiliśmy bagaże
i poszliśmy zwiedzić okolicę. Do pokoju możemy, czy tam do hostelu się zaczekinować dopiero o 4:00, więc próbujemy zagospodarować jakoś ten czas. Poszliśmy, wypiliśmy kawę, zjedliśmy jakieś śniadanie i pojechaliśmy do sklepu po brokuły, które tutaj są podobno w Kalifornii legalne. Mnie to tam nie kręci, ale sama przygoda jest dosyć ciekawa, ponieważ gdy wyszliśmy, to na wejściu zabrali nam paszporty. Jak się pytałam o jakieś prawo w ogóle sprzedawców i trochę jakiejś legalności, ile można mieć przy sobie i tak dalej, to nie za bardzo byli w stanie odpowiedzieć. Większość tych sklepów, które widziałem w innych dzielniach, to wiesz, po prostu masz wielkie szyldy, tam tutaj mamy to, tutaj mamy tamto, a tutaj wiesz, przechodzimy, a tam chyba wiesz, wejście od tyłu. Ciągniesz za klapka, tam siedzi gości za kość. Nasze wrażenia ze Stanów dnia pierwszego wciąż niewyspani. Ulice no szerokie, tak jak sobie wyobrażałam. Może w porównaniu do Ameryki Centralnej nie jest to wszystko takie zakratowane, zadrutowane, ale zdaje się, że życie i ludzie są tylko i wyłącznie w samochodach. Więc na ulicach jesteśmy tylko My? i osoby w kryzysie bezdomności, albo osoby, które zdecydowanie prawa jazdy nie mają lub mieć nie powinny. W autobusie kierowcy pozwalają nam jeździć za darmo. Nie wiem, o co chodzi. Nie macie? Macie tylko 20? To nic. Jedźcie, wsiadajcie. Będziecie oglądać mecz baseballowy? W ogóle co? Jaki mecz? Jaki mecz? Ja chcę pójść spać. Ale już za pół godziny powinniśmy móc się zalogować w dormitorium, bo tylko na to było nas stać. Ale przy samej plaży Hermosa Beach Yeah. I'm not gonna lie, daughter has gonna yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? You're in my area, you're in my area. Keep on heading if you want, I drive it like a no. I don't wanna hear you, 지겹잖아 이제 넌 like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, 소식껏 날 믿고 I fly no. No i udało się. Wróciliśmy w okolice naszego hostelu przy plaży, zalogowaliśmy się w dormitorium i w końcu poszliśmy spać. No dobrze, pospaliśmy. W hostelu, w którym jesteśmy, jest śniadanie, które samemu sobie robisz, naleśniczki albo jakieś tosty. Leniwie, prysznic. I ponieważ mieszkamy w dormie 4-osobowym, mamy też ziomka z Meksyku. Więc idziemy teraz zorientować się ile i za ile i czy jest to w ogóle możliwe, żebyśmy mogli wynająć auto tutaj. W każdym razie bym bardzo chciała kiedyś wrócić do Stanów, tak na miesiąc, 2, wynająć campervana i pojeździć po parkach narodowych. Także, panie władzo, mam nadzieję, że mi na to pozwolisz w przyszłości. Proszę, ładnie. Czystość intencji moich. Proszę. Po drodze do wypożyczalni podziwiamy okolice i naprawdę ciekawe auta zaparkowane pod domami. Ludzi na ulicach poza nami jak zwykle garstka. No a jeżeli chodzi o wynajęcie auta przez nas, Niestety jest taka sytuacja, że można wynajmować tylko i wyłącznie posiadając kartę kredytową. Z debetową kartą można też wynająć, ale jeżeli jest się Amerykaninem, no my nie jesteśmy. Ale polecili nam i pani pracująca w wypożyczalni i wcześniej kierowca Ubera, który gdzieś tam nas wiózł, że jest taka aplikacja Turo, gdzie po prostu prywatni ludzie użyczają swoje samochody. No i będziemy to próbować. Trochę jesteśmy zestresowani. No nie będę ukrywać, że jakaś taka dziwna apka, wypożyczać, a co z ubezpieczeniem, jak to w ogóle wszystko przebiega i zobaczymy. Coś tam się niby udało i w teorii jutro o 9 rano będziemy odbierać auto. Yeah, we got one. We are now trying to buy a second one. But I gave it $20. Gave me the 20 back and gave me $10. Lucky you. Slot machine. You won the lottery. Here you go, Paula. Now I can tap.
Żeby Wam pokazać też skalę, jak ogromny jest Los Angeles. Tu jest okolica naszego hostelu przy Hermosa Beach, tu jest ścisłe centrum, a tu chcemy dziś dojechać. Take a seat. No. Please, I insist. No, come on. I insist. No, I'm fine. Let me finish. And go back. Wyszliśmy ze 3 godziny temu i wciąż jedziemy. Jest przygoda. Fajnie, zwiedzamy sobie autobusy. Wszędzie pachnie tymi brokułami. Tomaszek. Jedziemy. Wynurzamy się z ziemi w końcu. Z Tomaszkiem, z Orlando. Dotarliśmy. A jak tylko wyszliśmy z podziemi na Aleję Gwiazd, to Tomka zgarnęła australijska telewizja, by udzielił im wywiadu. They're happy by that because we took a year of our jobs and decided to travel to Central America. Well, this is one of the biggest tourism hotspots in America. Welcome to Hollywood. It's not just Australians. Overall, overseas arrivals to the United States from all origins dropped 11.6% in March. So, why the decline? We had a very unpleasant incident on the border. The custom officer, he was declining everything that we were saying. Best way to do it is to say that it's the United States. To w ogóle też wygląda tak, że jesteśmy na tych gwiazdkach. Obok mnie jest Steven Spielberg, a tutaj wszyscy je sprzedają. Więc wyszliśmy sobie tutaj, ponieważ strasznie chce nam się siku. Czy myślicie, że będą mieli tu kibel? Dobra, gdzie jesteśmy? Powiedz mi. Jesteśmy w Krainie Wolności w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, w chińskim teatrze w Hollywood. I co tu się odbywa w tym teatrze? Nagrody są rozdawane co roku, tak zwane Oscary. I chodź, pokażę coś ciekawego. Tutaj na tych słupach są wpisane tytuły filmów, które zdobyły Oscara w każdym roku. Natomiast z tej strony, mniej widoczne, są zostawione wolne miejsca i Oscar za 2024 został przyznany filmowi Andora, natomiast te wszystkie miejsca tutaj są wolne i przeznaczone na zdobywców Oscarów w przyszłych latach. Więc jest to chyba trochę historyczna chwila, bo za rok na tej tablicy pojawi się po 2025 jakiś tytuł, którego jeszcze nie znamy. Dobra, siku zrobione, ale pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna potrzeba, czyli jedzenie. Więc idąc sobie po tych schodach oscarowych, myślę o tym, że jestem bardzo głodna i trzeba to rozwiązać. W ogóle kiedyś myślałam, że te gwiazdki to są przydzielone przez kogoś, że ktoś jest taki zajebistym aktorem czy coś, no to będzie miał taką gwiazdkę, dostanie. A tak naprawdę to wychodzi na to, że gwiazdy same za to płacą. A w ogóle na tym są rozstawione też różne stragany, taki biznes turystyczny. I taka sytuacja, idziemy tą aleją gwiazd. Ja patrzę na imiona i mówię Orlando, ja w ogóle wiesz, zatrzymaliśmy się na chwilę, ja mówię do Orlando,
Ja w ogóle nie rozpoznaję tych imion ani nic i stoimy na jakiejś gwieździe, on mówi Jimi Hendrix. No dobra, no tego rozpoznaję, ale cała reszta? Ja nie wiem, no Steven Spielberg, tak, okej, spoko. Jedzie nasza gwiazda z telewizji. Means it's green. There we go. Na zdrowie. Zdrowie, salut. Salut. Nah. Never look like there's a beautiful sun in your face in Los Angeles. No to widzieliśmy te gwiazdy jakieś, w większości nie rozpoznałam. Co ja mówię, 90% nie rozpoznałam. No ale potem zjedliśmy pierożki, pysznie, chińskie takie jedzonko. Pogadaliśmy o żyćku, a teraz jak prawdziwi bogacze wrócimy sobie Uberem. Staszek, słynna gwiazda Los Angeles, przynajmniej w 7 News, przyprowadził nas tutaj na światłach, po to. Że niby. Oto ci on. Po czym wsiedliśmy do Ubera z przeciekawym kierowcą Salwadorczykiem. Także pogadaliśmy o Salwadorze i polityce. No, ya le estoy aquí ayudando yo. Ok, pónmelo ahí, gracias. No problema. A de nada. We can take the jacket as problema. well. ¿Qué habla? ¿Español, italiano? ¿Qué habla? Ellos son de Polonia, Polonia, ok. pero sí hablan inglés y poquito español. Ok, qué bueno. Está empezando el país a mejorar algo. Ah, pues por el presidente, ¿no? Sí, El Bukelele. sí. A co? Pero ahí en México tienen algo bueno también, ¿eh? Ah, the president, the Bukelele president. He's telling me that the country's getting better because of the president. Son los recursos que tiene el Tú ves que país, no. ¿verdad? Como el estado de excepción, por ejemplo. Que sí, o sea, digamos, en términos normales a una persona, si tú no eres un bandido, tú tienes los procesos normales, pero si ya has sido de... Sin driver. Computer, nomás. You believe that? I think that there's That's a very insane. small guy in the trunk. Like a gnome driving in the front. Próbujemy przez coś, co ludzie nam doradzali, czyli apkę Turo. Takie wiecie, wynajem prywatnych samochodów. I właśnie przyjechaliśmy go odebrać. Co? Nie ma tutaj USB. Ale za to można kompaktów słuchać. Ten samochód ma swoje lata. Ale... No mi się podoba. Mam założyć szalik? I ku przygodzie. Żeby się rozruszać i poznać drogi, pojechaliśmy poza miasto. Trasa i widoki były przepiękne i o ile na tych węższych nie miałabym problemu, by prowadzić, o tyle podziwiam Tomka za prowadzenie na tych naprawdę wielopasmowych jak ta. No tam przed chwilą jak jechaliśmy to było 10 pasów, a teraz jest 3, 5 i tam są 2, 7. Tam są 3. Aha, no to Tam są 3, 8. bo na tym fast tracku jest jeszcze ekskluzywny fast track. Pod koniec jeszcze pojechaliśmy do Venice Beach, jednej z najbardziej znanych plaż na świecie. Założona w 1905 roku i nazwana na cześć Wenecji we Włoszech. Jest znana z bogatej sceny muzycznej i licznych galerii sztuki. Jest to idealne miejsce do surfingu czy spacerów wzdłuż 3-milowej plaży. Dla nas Venice Beach to przede wszystkim spotkanie ze znajomymi Szymonem, Kamilem i Martą. I to z nimi pojedziemy do wzruszająco niezwykłych miejsc w następnym odcinku. Zapraszam.